Dzień dobry panie Leszku, gościmy dzisiaj pana Leszka Różańskiego z Kopańca, autora, artystę, regionalistę, jak to niektórzy mówią. Dzień dobry panie Leszku. Dzień dobry, witam serdecznie. Chcielibyśmy, żeby pan nam dzisiaj opowiedział o swoich dwóch pięknych książkach. Jedna z nich to jest książka Kopaniec Kalendarium, a druga to jest książka Opowieści ostateczne. Zgadza się? Tak, wszystko się zgadza. Pierwsza z nich to jest kalendarium, Kopaniec Kalendarium. Książka, która powstała do mojego zbieractwa, jeśli chodzi o informacje dotyczące historii wsi, w której mieszkam, czyli Kopańca, które to zbierałem przez wiele lat. Myślałem, że nie jest tego zbyt dużo. Na początku to były takie informacje jakby dla mnie, na takie potrzeby i na ale okazało się, że z biegiem lat zbierało się na tyle dużo, że to więcej podzielić z mieszkańcami informacjami. No i tak powstała ta księga, która jest zbieraniną informacji na temat historii wsi i tak dalej, na przestrzeni wieku. Chronologii do kalendarium, na który każdy sobie sprawdzi miejsce, którego się interesuje, czy jak etap, którego interesuje, w formie takiej tabeli. Kopaniec Kalendarium, czyli niekompletny spis wydarzeń ważnych i zupełnie nie. Zebranych i opracowanych przez Leszka Różańskiego, tu zamieszkałego. Tu, czyli gdzie? Wszystko się zgadza. Kopanie Góry Izerskie. A dla tych, którzy nie wiedzą, to przydałaby się informacja. Co to jest kopaniec? Kopaniec to jedna z wielu wsi, można w górach nie stara kamienica, tak mniej więcej między Jelenią Górą a Szklarską Porębą w połowie drogi. Czyli miejscowość leży w górach. Zdecydowanie tak. I długo pan tu mieszka? No 4 lata. Ile? Tak. 34. 34 lata, rany. To długo. No, to zależy dla kogo. Jak to mierzy, jaki punkt odniesienia. No dosyć długo, tak. Więcej mieszkam tutaj niż gdziekolwiek. Mogę mówić o sobie jako Tubylec. A nazwałby się pan góralem? to zależy, co rozumiem pod słowem góral. No to co pan rozumie pod tym słowem? No, jeśli góralem jestem, kto mieszka w górach, to jestem zdecydowanie góralem. Jeśli mamy coś innego funkcjonowanie góralskiej kultury, która jest tam charakterystyczna, to raczej nie. No a może to jest nowa góralska kultura? No być może jest, to no zanić to perspektywy. Jak? Bo nie słychać było? Trudno tak do perspektywy tak który no też tak leci te sytuacje, wydarzenia nie są sytuacje, wydarzenia podobne, można wyciągać jak na nagranie. Przerywa głos. To musiałby ktoś zrobić z zewnątrz. Przerywa głos. Leszku, co, jakoś, a ty mnie słyszysz dobrze? Proszę. Dobra, no to nagrywajmy. Najwyżej coś tam podkleimy w napisach. Bo teraz przerywało i tak naprawdę nie wiem dokładnie, co pan szanowny powiedział. Ja też trochę. Nie no, dobra. Określenie góral to możemy zostawić na bok, ale w każdym razie jeśli uznamy, że mieszkasz w górach, no to jesteś góralem. Tak, zastosujemy taką No i nie, i
i poniekąd propagujesz region, miejsce, w którym mieszkasz, opisujesz go i je. I teraz pytanie, czy ta kultura wasza, kopaniecka lub izerska, czymś się specjalnym wyróżnia? Ale na tle czego? Na tle, polskiej ogólnie, czy... no to może zbyt ogólnie, ale no dobra, to weźmy na tle kultury polskiej, cokolwiek to znaczy, ta kultura polska, nie? No, wyróżnia się chyba tym, że ludzi wyboru. Z wyboru ludzie mieszkają, tak? Tak, tak, czyli nie jest to jakby tak praktyczna społeczna, w której funkcjonuje z dziada pradziada, to wybiera się raczej to. No, ciebie własnymi interpretacjami. No, próbujesz tutaj jako strzelić w całą sytuację. Ma tutaj wady i zalety. Z jednej strony ma trochę mniej ukorzeniony, z drugiej strony nie ma też pieniądze polegających na tradycji. Temu jest tak większość fragmentu kulturalnych, które pozwala trenować. A czy pisanie książek jest u was powszechne? Ta forma ekspresji, o to mi chodzi. Ta forma ekspresji, o to mi chodzi. To znaczy, no, chyba coraz bardziej popularna, bo no, nie dotyczy to wszystkich mieszkańców, ale tutaj biorąc pod uwagę większy popularny i tak, no to myślę, że coraz więcej ludzi sięga po którą z różnych powodów teraz książki, literaturą taką, tak myślę, coraz bardziej po. A co pan maluje pięknego? Ja robię próby, czyli farbami akrylowymi na szkle malowym. A, takimi do wypalania czy bez wypalania? Bez wypalania. Przeczytajmy początek tej książki. Tytuł wstępu, czyli kilka prozaicznych odkryć, czasem zaskakujących. Kiedy przyjechałem do Kopańca w 1983 roku, popadłem w zachwycenie. Wioska gdzieś na krańcu świata, w której droga była niecałkiem asfaltowa i kończyła się w lesie, a wzdłuż niej rozsiane stare domy, często przysłupowe. Pomiędzy nimi sterczały z krzaków kamienne mury domów, których żywot zakończył się mniej lub bardziej dramatycznie. Jeden sklep, praktycznie brak ruchu samochodowego, 0 nowych budynków. Czułem się jak w skansenie lub kapsule czasu. Dotarło do mnie, że są w Polsce miejsca, w których przeszłość jest bardziej żywotna od teraźniejszości. To było moje pierwsze odkrycie związane z Kopańcem. Oprócz indywidualnej działalności artystycznej, w naszym domu prowadzimy również taką wiejską małą galerię sztuki, w której prezentujemy swoje prace, głównie ceramiczne, ale nie tylko. Organizujemy tam również warsztaty ceramiczne dla naszych gości agroturystycznych, jeśli mają oczywiście na to ochotę. Dlatego, że prowadzimy również działalność agroturystyczną, czyli część budynku przeznaczyliśmy dawnego domu przysłupowego na taką małą agroturystykę złożoną z 2 pomieszczeń, łazienki i aneksu kuchennego. Maksymalnie przyjmujemy tam 4 osoby, więc nie jest to duża agroturystyka, raczej z tych mniejszych. I jeśli goście mają takie życzenie i mają ochotę, to również mogą spróbować swoich sił i możliwości, jeśli chodzi o pracę z gliną. Mamy również piec ceramiczny, w którym te prace zostają wypalone. Można się umówić też
na drugie warsztaty, bo sam proces technologiczny jest trochę złożony i można te prace poszkliwić, więc są już wtedy pełnowartościowymi pracami ceramicznymi, szkliwionymi w kolorach. Daje to dużo frajdy i radości uczestnikom. Mieszkamy też przy szlaku turystycznym prowadzącym ze Świeradowa do Piechowic w pobliżu Polany Czarownic przy samym lesie, więc również można uskuteczniać działalność turystyczną i spacerową. Także miejsce, w którym mieszkamy i domy, w których mieszkamy, bo są to 2 domy, daje nam duże możliwości, jeśli chodzi o organizację tutaj różnorakich działań. Należy tu wspomnieć też o walorach estetycznych książki jako przedmiotu. Książka nie stanowi tylko źródła informacji, ale jest przedmiotem samym w sobie cennym i czasami bardzo pięknym. Jeśli autor i wydawnictwo dołożą wszelkich starań, książka staje się też swego rodzaju dziełem sztuki, z którym kontakt stanowi dla czytelnika prawdziwą frajdę i przyjemność. Pan Leszek pokazał nam jeszcze książkę. Leszek Różański, szkic do śląskiego portretu. To jest wstęp autorstwa pana Przemysława Wiatera, który już odszedł z Gór Izerskich. A następnie mamy już książkę właściwą, czyli kilka prozaicznych odkryć, czasem zaskakujących, to co czytaliśmy wcześniej. I zaczyna się kalendarium Kopańca. 1281 rok, pod rządami Piastów. I lecimy dalej. W koronie Królestwa Czeskiego. Plaga szarańczy. I tak dalej, i tak dalej. Wspaniała książka. Bardzo wartościowa, którą warto mieć w domu. Wspaniałe ilustracje archiwalne, mapki, słynne mury kamienne, wały kamienne, przepraszam, wały kamienne kopanieckie, dość tajemnicze. I ta mapeczka stara. Druga książka pana Leszka z przyjaciółmi, Kalina Jaśko i Piotr Syposz. Kalina Jaśko wykonała ilustrację, Piotr Syposz nagrał muzykę, która jest ukryta tutaj na płycie kompaktowej. Opowieści ostateczne. To jest książka inspirowana tajemniczymi opowieściami z okolic Kopańca, z Gór Izerskich. Tutaj pojawiają się miejscowości znane z historii, ale i z geografii. Wytłumaczenia autora zamiast wstępu i opowieści. Każda jest dosyć niesamowita, tajemnicza. Jest ich tyle i są ułożone chronologicznie od 1281 roku do 2010 roku. I spójrzcie Państwo na te ilustracje. Takie ilustracje poczyniła Karolina Jaśko, która była wtedy uczennicą pana Leszka, a teraz jest już młodą kobietą. Niesamowite ilustracje.
Pięknie wydana książka nakładem autorów, staraniami autorów, z dedykacją. Wspaniała książka.